O Jezu, co to było? Żywe. Milenka, Tak. Słuchasz mnie uważnie? Słucham. Skupienie 100%. Za dużo, względem dołu. Widzisz? Może tak być, bo to mój pierwszy raz, także musicie mi wybaczyć. Jak to z pierwszym naleśnikiem, do wyrzucenia. Tak, dokładnie. Witam Was, moi kochani, w nowej formie vloga. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, z racji tego, że ja nie jestem tutaj sama. No ale kim ja tutaj w ogóle jestem? Kto to tutaj Was dzisiaj gości? Dzisiaj nazywam się, dzisiaj ja się w ogóle nazywam Paulina Bednarska i jestem instruktorem marki Indigo Nails, ale nie jestem sama, bo jestem z Milenką, kursantką, która będzie mi dzisiaj towarzyszyć. Więc kochani, powiedz coś o sobie. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Milena Mocelewska. Przyjechałam do Was spod Ostrójki i aktualnie jestem pod okiem szkolenia Paulinki z Indigo. Ja jej za to nie płaciłam, jakby ktoś się pytał. Słuchajcie, mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat. W naszej sprzedaży pojawiły się górne formy i pokażemy Wam na ich pracę. Pokażemy Wam inny format z racji tego, że będę ja pokazywała tutaj na modelce paznokcia. Milenka będzie nam tego paznokcia odwzorowywać, więc automatycznie będziemy redukować wszystkie błędy, które teoretycznie moglibyście popełnić, ale powiem Wam, że nawet fajnie, znaczy nie to, że każe Ci popełniać błędy, fajnie jak się pojawią jakieś błędy z racji tego, że po prostu będzie Wam łatwiej później pracować, a jak mamy błędy, to mamy co korygować, prawda? A nie myli się ten, co nic nie robi. Dokładnie. Więc jakbyś Milenka się tutaj, wiesz, pomyliła, coś by się wydarzyło, to się kompletnie nie stresujemy. Może tak być, bo to mój pierwszy raz, także musicie mi wybaczyć. Jak to z pierwszym naleśnikiem, do wyrzucenia. Tak, dokładnie. Proszę bardzo, moi drodzy, mamy nasze górne formy. I te górne formy są w dwóch różnych kształtach. Jest Classic, proszę bardzo, jest i Russian Almond, proszę bardzo. Lokowanie produktu. Jak widzimy, mamy różne rozmiary. Możemy dopasować do każdej płytki. Akurat tutaj złapałam 9. Jak widzimy, przy klasikach mamy ładnie pełną krawędź z jednej, z drugiej strony, jak również zobaczcie, jaki piękny, głęboki tunel. Dzięki temu możemy mieć ładną kieszonkę, ładne krawędzie, również od razu mamy zbudowany apex. A teraz przejdziemy do formy Russian Almond. Również mamy piękne krawędzie boczne z jednej, z drugiej strony, tunel, piękne tutaj ścięcie jak naszego ruska, którego byśmy budowały na formie klasycznej, się prezentuje. Jak te wszystkie ma tutaj, że tak powiem, krzywizny, nasza górna forma, jakie normalnie ma paznokieć zbudowany i wypiłowany w tym kształcie, więc po prostu dosłownie odklejmy foremkę i mamy całego paznokcia gotowego. Poczynając od naszej naturalnej płytki, bo my tą płytkę musimy przygotować. I teraz, kochani, wcześniej używaliśmy do naszej modelki tych pilników, więc z racji tego one są tutaj, kochani, zmatowione, już zużyte, więc żeby nie było, że używamy pilników, bo pilniki są jednorazowe, więc żeby nie było nówki sztuki nieśmigane wcześniej. Potrzebujemy na pewno wacików bezpyłowych i potrzebujemy cleanera numer 1 do przymycia naszej płytki i bardzo dobrego odtłuszczenia jej. A pamiętasz dlaczego? Wtedy widzimy, czy mamy bardzo dobrze zmatowioną płytkę naszego paznokcia. Potrzebujemy bazy, najlepiej proteinowej. Dobrze, mamy proteinkę, Tak. pod ręką mamy. Potrzebujemy przed użyciem bazy na pewno primera bezkwasowego. Tak, bo tutaj mamy płytkę nieproblematyczną, więc będziemy używać primera bezkwasowego. No i jak już nałożymy sobie bazę, będziemy potrzebować naszych form do budowy i akryli. Tak, i akryli, właśnie. My dzisiaj mamy akryle, moi drodzy. Tutaj coś Wam zdradzimy, ale chciałam Wam powiedzieć, że one jeszcze nie są w sprzedaży, więc tak przedpremierowo. Więc co, mamy akrylożele, mamy górne formy, ale co do tych górnych form i do akrylożeli nam jest potrzebne? Pędzelek. Pędzelek do akrylożelu musi być stricte do pracy akrylożelem. Ma on tutaj, jak widzimy, szpatułkę. Jest on tutaj z jednej strony z pędzelkiem i pamiętajcie o tym, że do akrylożelu nie możemy używać pędzelka od żelu, z racji tego, że on się obklei, też nie będzie nam się opijał cleanerem, bo nam jest potrzebny również dzisiaj cleaner do pracy akrylożelem i to nie cleaner 1, który używałyśmy do wcześniejszego odtłuszczenia płytki, z racji tego, że ona pochodny acetonu, tak jak wspomniałam, to co nam zrobi z pędzelkiem? Pani wie, proszę Pani? Niestety pędzelek nie będzie się nadawał do użycia. Tak, więc używamy cleanera numer 2. Milenka, mogłabyś podać? Akurat jest przy Tobie. Oczywiście, proszę bardzo. Więc użyjemy jeszcze cleanera numer 2. Przyda nam się jeszcze naczynko właśnie do nalania tego cleanera, żeby nam się przyjemnie, dobrze pracowało. Przyda nam się jeszcze lampeczka. I taka lampeczka, żeby miała 9 W. Będzie ok, będziemy sobie przymrażać. Potrzebny nam oczywiście będzie top
albo z dyspersją, albo bez dyspersji. Potrzebny nam będzie pędzelek do odpylania, pędzelek do rozłożenia bazy, patyczki w razie czego nam coś się tam rozlało, coś tam się wydarzyło. No i dobra, na chwilę chyba obecno tyle, a jeszcze klipsik, przepraszam, pardon, jeszcze klipsik. Taki klipsik, takie o. Przechodzimy do pracy, mamy omówione, co nam dzisiaj jest potrzebne. To co? Od którego kształtu by Pani sobie chciała zacząć? Może od klasika. Klasika, tak? Tak, dobrze. Tak jak wspomniałam wcześniej, mamy tutaj naszą płytkę już zmatowioną, przygotowaną, skórki obrobione, tylko nasza modelka się wysmarowała. Czymś błyszczącym się Pani wysmarowała. Ponownie przetrzemy sobie cleanerem numer 1 i wszystko elegancko nam zejdzie. Mamy naszą płytkę przygotowaną, mamy naszą płytkę zmatowioną, mamy skórki obrobione, bardzo delikatnie co do skórek mamy je obrobione. Z racji tego, że na przykład gdyby nam coś śmianka wypłynęło, Tobie czy wyróżnisz Wam dziewczyny, to pamiętajcie, żeby nie robić od razu takiego pełnego maniksa, bo jak będziemy pracować frezami, to wiecie, automatycznie mogę zahaczyć o skórkę, czy ja postaram się tego nie zrobić. Ale gdybyś Ty na przykład zahaczyła, no to wtedy będziemy mieć lekko kraksę. Wezmę sobie tutaj rozmiar numer 5. Poproszę środkowego paluszka, przykładam z góry i zobaczcie, ładnie mi tutaj do krawędzi dociera moja foremka. Z drugiej strony, proszę Panią. I z tej strony mi też dociera. Tylko że weźmy to pod uwagę, że jeżeli ja tutaj dam akrylożel, to ta foremka mi się troszeczkę podniesie do góry. Więc jak ona mi się podniesie do góry, to zobaczcie, co tutaj mi się będzie działo. Będzie nam brakowało krawędzi. Tak, będzie nam brakowało krawędzi, a tego nie chcemy. Więc musimy zawsze mieć foremkę o rozmiar większą niż nasz naturalny paznokieć. Ta jest idealna, więc szukamy większej. Dobrze, więc teraz sobie weźmiemy 4. I zobaczcie, przykładam 4 i jak przykładam do jednej krawędzi, mam zapas. I zobaczcie, obracając z drugiej strony również mam zapas. Nie jakiś mega duży, ale ten zapas jest. Więc jak ta forma mi się odrobinę podniesie do góry, to będę co? Miała idealną krawędź. Dokładnie, z naturalnym paznokciem. Odtłuścimy naszą naturalną płytkę cleanerem numer 1. Mamy odtłuszczoną naszą płytkę naturalną. Następnie stosujemy primer bezkwasowy. Pamiętajmy, żeby nie nałożyć go za dużo, bo co się stanie, Wianka, wiemy czy nie wiemy? Produkt nie będzie nam się dobrze trzymał paznokci. Tak, i mogą powstać później zapowietrzenia. Pamiętajcie, że primer jest to łącznik. Ok, dziękuję. I nie dotykamy absolutnie wałów okołopaznokciowych primerem. Bierzemy naszą proteinkę i bierzemy pędzelek. Tutaj mamy pędzelek do żelu i on jest obustronny. I ja zawsze używam tej strony, która jest ścięta, do wcierania bazy, bo zawsze pod żel musimy tej bazy wetrzeć tak bardzo malutko, żeby było widoczne zmatowienie, bo jak zalejemy sobie tą bazą, no to wtedy będzie nam produkt się trzymał do bazy, a chcemy, żeby produkt się stricte trzymał nam do paznokcia, żeby był lepszy, wytrzymalszy, etc. Niewielka ilość bazy na paznokieć i wcieramy od spodu paznokcia ku górze, jak najbliżej pod skórki, ale żeby tych skórek nie zalać. Jak jest dobrze wtarta baza, to mamy widoczne zmatowienie. Tutaj jest widoczne zmatowienie, ale gdyby go nie było widocznego, to bierzemy sobie wacik, odsączamy nadmiar i jest bardziej widoczny. Możemy sobie zmierzyć na początku na przykład długość naszego naturalnego paznokcia na foremce. Widzimy, że nam on sięga tak do 1, ewentualnie troszeczkę za. Czy będzie Pani chciała długie przedłużenie, czy krótkie? Ale nie szpica. Więc jak nam tutaj modelka twierdzi, że ona nie chce zbyt długich, no to tak do 2, do 3 jest Pani w stanie przeżyć z takimi paznokciami? Jest Pani w stanie przeżyć. Więc tak, kochani, mamy odpowiednią ilość dobraną. Oczywiście, gdyby nam zabrakło, zawsze możemy dołożyć, zawsze możemy odjąć. To nie jest tak, że wiecie, że już nałożymy, zaszpachlujemy i tak, dziękuję, do widzenia i to zostaje. Nie. No to możemy sobie, wiecie, w prawo, lewo poruszać, zabierać, dodawać. Nakładam od góry foremki. W naczynku mamy nasz cleaner numer 2. Mamy suchy wacik. Moczę cały pędzelek. Tylko nie wiecie, tak z pędzelkami nigdy nie postępujemy, tylko delikatnie odsączam nadmiar, żeby był mokry, ale żeby po prostu z tego pędzelkami nie ciekło. Uklepuję lewo, prawo i jak czuję, że mi ten pędzelek zaczyna się lepić, to znaczy, że już mi wysechł. Milenka. Tak. Słuchasz mnie uważnie? Słucham. Dobrze. Skupienie 100%. Odsączam
Dzięki temu mogę pracować, kochani, dalej. Lewa, prawa. Okej, i tak jak wspomniałam, mam mniej więcej do trójeczki przedłużone. Więc tak, istotne jest to, żeby tutaj do krawędzi nam wszędzie ten produkt docierał. Z jednej strony, z drugiej strony. Tu wam, moi kochani, nie może w ogóle tego produktu brakować. Jakbyśmy chciały taki mocno twardy kwadrat, to nawet tutaj byśmy sobie musiały całkowicie na prosto dojechać. No ale my takiego twardego kwadrata nie będziemy robić, bardziej użytkowy na co dzień. Okej, i teraz, kochani, mam wstępnie rozłożony produkt, jak widzisz, Milenka. Tu zawsze sobie troszeczkę cofam od skórek, bo tutaj ta część będzie nam przylegać do naturalnego paznokcia. Więc jak tutaj byśmy miały dużo, to nam wypłynie. I teraz tak, kolejna sprawa jest taka, że musimy też sprawdzić sobie linię włosa, żeby ona też nie była tutaj, kochani, zbyt gruba, bo jak przypiłujemy, to ona się jeszcze nam pogrubi. Więc staramy się ją wycienić. Okay, tylko też, żeby nie było za cienko, bo wiecie, te paznokcie nie będą wytrzymały. Pamiętajmy, że linia włosa nie powinna przekraczać grubości karty kredytowej, ale też nie, żeby nie była tak stricte linią włosa, naszego włosa. Bo wtedy, wiecie, klientka puknie, stuknie i po paznokciu. I teraz tak, będzie nam potrzebna nasza lampeczka 9 W. Jak przyklejamy tą naszą górną formę, to tak jakbym ją chciała delikatnie podsunąć do mojego paznokcia, czyli nie kładę i fajrant, tylko tak delikatnie podsuwam, delikatnie, bo jak naciśniemy za mocno, to ci wszystko, Milenka, wyleje się. Tak, no. Okej, więc lecimy z przyklejaniem. Podsuwam tą moją górną formę do góry, do góry, do góry, do góry. Też musimy tutaj określić wysokość, żeby nie było tak, kochani, że ten paznokieć będzie strzelał nam do góry ani do dołu. Z racji tego, że pracujemy na akrylożelu, więc możemy sobie spokojnie tutaj obracać nasz paluszek. I teraz mogę użyć troszeczkę tutaj drewnianego patyczka, bo minimalnie mi się wylało, ale to jest normalna rzecz, bo to nie jest tak, że mam zalane te skórki, tylko po prostu sobie ułatwiam pracę później. Przypiłowanie. Tak, tak. Więc mogę drewnianym patyczkiem nasączonym cleanerem, zebrać ten nadmiar z jednej strony. Lecimy z drugiej strony, a tutaj nie mam akurat. Dobra, jeszcze się patrzę, czy mam na wprost. Odrobinkę sobie muszę tą formę przesunąć. Też pamiętajcie o tym, żeby kontrolować z jednej i z drugiej strony tą naszą formę. Pod spodem pewnie perfekcyjnie nie jest. W tym momencie się tym nie przejmuję, bo kochani, ja sobie tu przymrożę mojego paznokietka z góry. Tutaj, w tej centralnej części, przy wale okołopaznokciowym, bo będę miała tutaj przymrożony produkt, a dzięki temu tutaj będę mieć nadal produkt nieutwardzony i będę mogła go sobie wylizać. Wow. No i będzie gładko, będzie czysto, będzie elegancko, będzie elegancko. Dobra, więc przymrażam na samej górze. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Okej, mam przymrożone. Obracam, Milenka, obracamy sobie rączkę. Lecimy dalej z naszym cleanerem 2. Osączam nadmiar, wycieram z jednej, z drugiej strony i mogę sobie tutaj elegancko wygładzać. Jeżeli byście się obawiali, to mamy tego klipsa, o którym wam wspomniałam i możemy nim sobie tutaj przytwierdzić. Dobra, wracamy do tyłu, do spodu i ja sobie tutaj wszystko ładnie, elegancko wygładzam. Patrzę się na linię w włosach. Oczywiście, wiecie, w razie W my możemy ją sobie przyfrezować. To teraz proszę do lampy, damy na 30 sekund, zdejmiemy sobie klipsa, damy na kolejne 30 i żeby jeszcze odkleimy i dotwardzić bez foremki, to damy na 90, żeby było dobrze, elegancko i żeby nam się wszystko dobrze trzymało. Odklejamy naszą foremkę. Wow. Mamy paznokcia. Mamy paznokcia. I to się trzyma, to się trzyma. I nie trzeba tego tak dużo piłować. No patrz, ty masz apeks, ty masz krawędzie, koleżanko. Jak to człowiek może w samozachwyt wpaść, prawda? Ile to się szybciej schodzi. A zobaczysz, jak sama zrobisz, to będzie takie... To się Aż się nie mogę doczekać. Dobrze. Tego testowania. A jak wrażenia takie pierwsze twoje? Mega. I bardzo mnie ciekawi fakt, czy jeżeli chodzi o te górne formy, czy możemy je używać ponownie? No zobacz, zdjęłam. Lepi się? Nie, jest okej. Jest okej. Jest To fajnie. możemy używać ponownie. Także Mega. wiecie, kochani, widzicie, nic się nie lepi, nic się nie dzieje, spokojnie możesz Milenka używać. Mega. Porównaniu do naszych klasycznych form, które no niestety, jak tam coś nie wyjdzie, coś nam nie pyknie, no to jest do wyrzucenia, tak? Bo ją skrajamy już tutaj naszą klasyczną formę pod paznokcia. Tak, tutaj mamy górne formy, które możemy używać wielokrotnego użytku. Zachęcamy do przetestowania. Więc kochani, jeszcze jedna ważna informacja dla Ciebie, jak i również dla naszych widzów, że akrylożel po utwardzeniu nie ma warstwy lepkiej. No, Mega. nie ma. I tu pod spodem też nie ma.
Tu pod spodem super też nie ma. sprawa. No. Mamy tutaj całego paznokcia zbudowanego. Jak widzicie, za te krawędzie boczne nam ten materiał troszeczkę wyszedł, ale to dobrze. Ale to dobrze, bo ja to 2-3 ruchy przypiłuję i ja mam ładną krawędź, tak? A nie na zasadzie, że wiecie, coś mi nam brakuje i później musimy dokładać. I nie przejmujcie się tym, bynajmniej przy tym kolorze, tak jak tu mamy taki lekko, on jest transparentny, nie całkowicie kryjący, jakbyście mieli taki prześwit. To nie znaczy, że tutaj brakuje produktu, po prostu zobaczcie, produkt jest, tylko ten akurat akrylożel nie jest taki w 100% kryjący. Widać tutaj nawet, prawda, takie lekkie prześwity, więc jakby to nie jest wina górnej formy, tylko po prostu ten produkt ma taki kolor, tak? Możemy przejść do pracy tutaj pilnikiem, elegancko sobie wszystko przypiłować, ale możemy też to zrobić frezem. Posłużymy się dzisiaj frezem ceramicznym. Kochani, wszystko w razie czego macie podlinkowane pod filmem. Tak jakbyście czegoś potrzebowali, bądź byście chcieli sprawdzić, zamówić, to wszystko mamy wymienione. Zapraszam na dół. I frezujemy sobie ten nadmiar. Dobrze, wszystko sobie tutaj oczyszczam. Z jednej, z drugiej strony. Ok, zmienię sobie obroty, żeby lepiej tutaj dotrzeć w tym kierunku. Ok. Naszego lodzika weźmiemy, odpylamy i pędzimy z krawędziami. Mam tutaj pilniczek 100 na 180, będziemy gradacją, o Jezu, co to było? Żywe. Będziemy pracować gradacją 180. Tak jak wspomniałam wcześniej, mamy zmatowione krawędzie. Tak, dobrze jest sobie, kochani, też przeznaczyć stricte taki pędzelek do matowienia krawędzi, bo jak tych krawędzi nie zmatowimy, to możemy zaciąć. My już mamy taki pędzelek ruchomy, pilniczek zmatowiony. Ok, więc piłujemy. Na początku wypiłuję sobie na prosto naszą krawędź do naszego kwadracika. Obrócimy sobie jeszcze rączkę w ten sposób. Mogę sobie tutaj poprawić, żebym dobrze widziała. Czy mamy prościutko? Dobrze. I teraz, kochani, krawędzie boczne na prosto względem osi naszego paluszka i z drugiej strony. I też, żeby te krawędzie były na jednakowej wysokości, wszystko sobie musimy posprawdzać. I ja jeszcze sobie tutaj pilniczkiem przejadę, żeby to wszystko sobie ładnie wyrównać, wygładzić. Ja również lubię używać tej prostej strony, bo ona mi wtedy elegancko tutaj w tą kieszonkę wchodzi i ładnie mi wypiłowuje ten obszar. Okej, kochani, i mamy paznokcia. Mamy ładnie zbudowaną jedną, drugą krawędź. Mamy też ładną linię włosa, tylko tyci, tak jakbym już się miała samej siebie czepnąć, bo trzeba się czepiać, nawet samej siebie, to tutaj minimalnie mi nie pasuje krawędź, ale to dobrze, że ona mi nie pasuje, bo ja wam pokażę frezikiem, jak sobie w tym miejscu przyfrezować. Bo zobaczcie, tutaj z racji tego, że ja wygładziłam ładnie pędzelkiem, to ja tu nic nie muszę frezować. Ja tu mam wszystko czyściutko, nie potrzeba. Tylko po prostu chcę sobie ładnie wycienić z tej strony, że miała ładną krawędź przy wolnym brzegu z jednej i z drugiej strony. Możemy użyć frezu walca, ale akurat tutaj mamy pod ręką ścięty stożek. I teraz tak, kochani. Tym frezikiem pod kątem frezujemy odrobinkę. Tyci, bo naprawdę ja tutaj dużo nie chcę zmieniać. Dosłownie 2-3 ruchy. Teraz jest idealnie. Jeszcze odpylimy. Proszę bardzo. I z racji tego, że ja tutaj nic nie frezowałam, znaczy to nawet co jest wyfrezowane, to jest tak minimalna ilość, że tutaj nic nie muszę, wiecie, ani tip-topa, ani topa, wet looka, jakiegokolwiek topa nakładać, bo wszystko mamy elegancko. Tylko tutaj nasza stryjenka powiedziała, że nie chce takich kantów, żeby sobie tych oczu nie wydrapać. Więc sobie zrobimy taki delikatny kwadrat, skówal bardziej zmiękczony. Musimy pochylić nasz pilnik, tak żeby miała tutaj taką szparkę. Taką szparkę. Lecimy lewa, prawa, żeby sobie zaokrąglić ładnie. Zrobić bardziej zmiękczony, naturalny kwadracik. I jeszcze, żeby jeszcze bardziej użytkowy, to same te ranciki przypiłujemy. Ja osobiście wolę taki naturalnie delikatny, no ale to jest kwestia gustu. Jestem ciekawa waszego zdania, czy wy wolicie taki
stricte ostry kwadrat, czy bardziej naturalny, zmiękczony skłowal. Ok, i teraz ciach, jedna strona, druga strona. I zobaczcie, ja tutaj nie muszę praktycznie nic piłować z góry, bo mam ładnie apex, wszystko mam elegancko wyprowadzone. I jeżeli bym chciała nakładać top, to tip-topa tutaj nie nałożę. Dlatego, że zobaczę, tu nie mam zmatowionej powierzchni. Jak nie mamy zmatowionej powierzchni, to nam odpryśnie zaraz ten top. Więc bym musiała nałożyć chociażby wet look. Tak, to jest top żelowy, więc on tutaj nam fajnie się sprawdzi. Ale jakbym chciała tip-topa, przykładowo, czy jakiegoś w ogóle top bez dyspersji, to muszę ten obszar zbaferować. Czyli nie musimy go piłować, bo mamy paznokieć opiłowany. Wystarczy, że użyjemy baferka. I od razu Wam przy okazji pokażę. Ok, mamy przygotowany cały paznokieć, mamy go ready, tylko że jeszcze musimy sobie tutaj zebrać ten pył. To użyję sobie cleanera numer 2. Przecieram, pod spodu również, czekam aż mi odparuje i użyjemy dzisiaj topu Stracciatella. Bo jestem matowa, to ja użyję matu. Jak będziesz chciała, to użyjesz błysku. Okej, nie ma problemu. Dobrze, ja jestem matowa, to ja użyję dzisiaj matu. Dobra. Więc lecimy ze Stracciatellą. Fajna ona ma drobinki, bardzo, bardzo lubię. Więc lecimy teraz z topem. Ładnie rozprowadzam. Kochani, gdybyście mieli taką sytuację, że na przykład mamy tutaj przy wale okołopaznokciowym duży uskok, to pamiętajcie, że możecie sobie tam uzupełnić, tak, dołożyć. To nie jest tak, że wiecie, przypuśćmy, coś Wam tam nie pasuje i nie, no już tak musi być. Zawsze możemy wybrnąć z tego. Jest git? Jest git. I leci to do lampy. I mamy to, mamy paza. Powiem Wam tak, teoretycznie super mat jest bez dyspersji, ale zawsze go i tak przecieram. Zawsze go i tak przecieram, dobrze. Mamy przetarty, mamy paznokcia zrobionego i jeszcze sobie tylko nawilżymy skórki, więc też użyjemy sobie cleanera z Shea Super Shine. Z racji tego, że on ma w swoim składzie masło Shea, to ładnie nam wszystko wokół wałów natłuści, odżywi. Zegniemy walcik, żeby nam tutaj dotarł, gdzie my chcemy. I mamy to. Mamy to, proszę Państwa. Z boczku widać. Z boczku widać. I proszę bardzo, mamy paznokcia. Mamy. I jest jak wrażenia? Cudowny i ile szybciej to nam się zrobiło. Naprawdę mega sprawa. Fantastyczne. Kochani, ja już pokazałam, co miałam pokazać, jest okejka ze strony modelki. To co, Milenka, możesz zaczynać? Jesteś gotowa? Mogę zaczynać. Mam nadzieję, że chociaż w połowie wyjdzie mi tak dobrze jak Paulince. Oj, daj spokój, wyjdzie, słuchajcie, elegancko, wyjdzie elegancko. Jesteś gotowa do pracy? Jestem gotowa. Zwarta i gotowa? Nawet czuję się, jakbym to ja prowadziła nasz dzisiejszy odcinek. Chociaż przez chwilkę. Ale dobrze, bardzo dobrze. Właśnie fajnie, pokażesz dziewczynom, jak pracujesz i jak ci to wychodzi. Tak. No, także powodzenia, kochana, no stres. Dobrze, to poproszę Twoją dłoń, moja droga modeleczko. Na którym palcu będziesz działała? Na wskazującym chyba będziemy. Dobra. Czwóreczka wydaje mi się troszeczkę odrobinę za duża. Pozwól, że jeszcze ja również sprawdzę swoim okiem. Tak, zdecydowanie jest za duża, bo aż ta krawędź nam opada. Zbyt nisko, nie mamy takiego małego zapasu, tylko taki podwójny zapas, więc zgodzę się z Tobą. Paznokieć będzie zdecydowanie za duży. No i piąteczka wydaje się, że będzie ok. Dobrze, a powiedz naszym widzom i również mi, dlaczego uważasz, że piątka Twoim zdaniem jest ok? Bo piąteczka, jeżeli sobie ją przykładam idealnie do paznokcia, wychodzi mi tutaj delikatnie za wolny brzeg. I wtedy jak będziemy nie dociskać akrylożelu do końca, wtedy idealnie nam się tutaj zbuduje krawędź boczna. I ja bym radziła zawsze Wam też, dziewczyny, sobie sprawdzać z jednej strony, czy mamy nakładkę, czy mamy zapas, nie jakiś tam mega duży, i z drugiej. Więc z jednej strony i z drugiej jest ten zapas, prawda? Tak. Czyli jestem na tak. Czyli zostajemy przy piąteczce. Tak. Milenka używa cleanera numer 1. Cleaner numer 1. Tam dobrze te brokaciki. Tak, widzę, że tutaj jest taka mała dyskoteka, także się jej pozbywamy, żeby tutaj nam nie psuło efektu. Teraz będziemy nakładać sobie primer bezkwasowy i tak jak było to u Paulinki, nie nakładamy tego za dużo, żeby nam tutaj nic nie płynęło. Nie dotykamy skórek i czekamy, aż nam odparuje.
Na razie jesteś z tym dumna. No tak, Prawda? ale się nie odzywam, jest wszystko elegancko. Coś Na razie, będzie nie na tak. razie jest dobrze. Na razie jest dobrze. Tak. Jak coś będzie nie tak, to oczywiście tutaj będę naszą Milenkę korygować, ale ja też zawsze uczę kursantki samodzielności. Milenka, potwierdzisz to. Tak. Ja jestem zwolennikiem samodzielności, że nawet jak coś nie wyjdzie, to ja potem oczywiście omawiam z kursantkami, co jest nie tak, więc zwróćcie uwagę, że ja jestem teraz tym będzie widzem i kontroluję pracę Milenki. Nie łapię za rękę, nie poprawiam, tylko nadzoruję co i jak. I myślę, że możemy nałożyć już sobie odrobinę bazy. Nakładamy bazę proteinową. Nakładamy sobie odrobinkę i robimy wcierkę. Myślę, że jest ok. Nie mamy za dużo produktu, także możemy wkładać sobie rączkę do lampy. Widoczne było zmatowienie. Tak. Utwardzamy minutkę. Minutkę. Ty możesz na przykład w tym momencie, kochanie, układać sobie materiał w górnej formie. To może użyjemy sobie. Inny kolor? Tak. A co tam masz, kochanie? Jaki Mamy kolor? przezroczysty. I sobie ściągamy produkt. I zaczynamy najpierw od środka. Jak konsystencja po pierwszym użyciu? Dosyć ruchu? taki gęsty się wydaje przy rozklepywaniu. I bardziej, kochanie, radziłabym Ci pracować całym pędzelkiem na chwilę Przykładać obecną. Tak. I zobacz, tu w tym momencie masz więcej produktu, więc zbierzmy go troszeczkę ku dołowi. O, tak. I całym pędzelkiem pracujemy. Bardziej na płasko. O, będzie Ci zdecydowanie wygodniej. Widzisz, teraz jak ładnie nam się produkt rozkłada? Tak. I ja robiłam do 2, 3. To możesz Czyli sobie w jeszcze międzyczasie, możemy teraz... kochani, obrócić i sprawdzić, Czy jest ok? czy jest ok. Troszeczkę sobie zmoczę, bo już czuję, że się lepiej. Pamiętaj o krawędziach. Z racji tego, że pracujemy w tym momencie przeźroczystym produktem, to możesz sobie z racji tego też, że mamy czarną rękawiczkę, podkładać. W ten sposób. O tak, widzisz? Dzięki temu teraz jest Nie dla widać, Ciebie gdzie nam czegoś brakuje. dokładnie, bardziej widoczne. Ty, kochana, ty już do 4 lecisz. Tak, właśnie idzie mi dobrze, że aż się rozpędziłam. Ale zawsze możemy cofnąć, więc teraz... Tak. I teraz mogę sobie, tak jak robiłyśmy wcześniej, podjechać, żeby wyrównać nawet sobie koniec i skrócić go delikatnie i rozprowadzić to. Tak, wbrew pozorom, jak to się widzi, to jest bardzo łatwe. Ale już jak się robi, to niekoniecznie. I tak, jakbym miała ocenić, to tutaj mamy, zobacz, ile produktu. Za dużo. Za dużo, względem dołu. Widzisz? Tak. A tutaj, mam nadzieję, że nasi widzowie widzą również, brakuje nam tego produktu. Widzisz, że nie jest do krawędzi aż dociągnięte. I jeszcze, Milenka, Za grubo jest. tak, zerknij w przekroju. Widzimy, ile tutaj mamy produktu, więc w tym momencie radzę Ci brzuszkiem rozłożyć w jedną stronę i w drugą stronę pędzelka ten produkt, żeby nam wszędzie tutaj fajnie dotarł. Dobrze? Okej. Jest dla Ciebie zrozumiałe? Myślę, że tak, aczkolwiek zaraz zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Idzie Ci naprawdę bardzo dobrze. Możesz sobie z góry pociągnąć ku dołowi, bo mamy tego produktu, Tak, prawda? tak, Więc tak, masz czym tak. pracować. I proszę ocenić. Dobrze, już sprawdzam. Ale faktycznie wyszedł ciut dłuższy. To mówisz, że przypiłujemy. Myślę, że tak będzie. Przypiłujemy, dobrze. Okej. Tylko. Tu mamy naprawdę cieniutko produktu. Czyli jeszcze z Czy góry widzisz możemy... to? Tak, z tej strony, Tu, przy krawędzi. tak. I tutaj też mam jeszcze. Patrząc, zobacz tutaj, ile masz tego Tak, produktu. czyli jeszcze mogę sobie z góry Tak, ściągnąć. ja jeszcze mam odrobinkę tutaj po tych krawędziach bocznych, bo żebyś po prostu nie miała później pracy z dokładaniem, tak? Lepiej chwileczkę dłużej poświęcić na to teraz czasu. Już widzę, że jest teraz zdecydowanie Tak, lepiej. tak. Już nawet troszeczkę go skróciłyśmy. Także jest Przy okej. okazji. Ale też właśnie przez to, że go wyciągnęłyśmy i z powrotem wróciłyśmy do jego długości, automatycznie też tutaj na tych krawędziach zauważam, że nam się więcej produktu zrobiło przez to. Nie mamy tak cieniutko. Tak. Także na początek faktycznie wydaje się to trudne, ale jak już tak się Pobawić zaczyna się tym człowiek, bawić, to jest tak, to jest Do to wyczucia. jest dużo łatwiej. No, teraz to jest picobello. Ładnie mamy materiał dociągnięty do krawędzi, wszędzie z boczku jednego jest materiał, z drugiego linia włosa jest widoczna, jest zaznaczona, też nie jest za cienka ani za gruba. Gdyby coś tam nam nie wyszło, to w razie czego możemy sobie przyfrezować, więc absolutnie się tym nie stresuj. Tutaj też mamy odpowiednią ilość, wszystko mi się podoba. To teraz co? Aplikacja? Nakładamy. Tak, Przejmuję prawdy. ten nasz puchar, który miejmy nadzieję, że będzie się trzymał. Będzie się trzymać. Nie od razu przy skórkach. Tak. I zobacz, widzisz tutaj pęcherzyk, musisz go troszeczkę też ku dołowi. O, tak, przycisnąć i podsunąć do góry.
taki lekki docisk, nie za mocny, po trochu podjeżdżasz, bo jeszcze nadal widzę, że mamy przestrzeń. Stop. Zobacz, z każdego boczku. Tu mamy OK i tu jest chyba, może troszeczkę nam wyjechało produktu. Na początku sobie, kochanie, jakbyś chciała patyczkiem pracować, bo widzę, że wzięłaś go w rękę, zmocz go w wujeczce. Też obcieramy o... Możesz delikatnie odstrączyć. Dobrze. No, dokładnie. Co ci tam przeszkadza? O, taki mały bąbelek, z którego się pozbywamy. No i dla mnie jest chyba okej teraz. Tak? Dobrze, to pozwól. Rączko gadżeta, że cię sprawdzę. Tu jest fajnie. Tu ewentualnie, bo on to jest produkt przeźroczysty, więc też jest nie aż tak widoczny jak kolor, to widzisz pod światełko. I jeszcze jest tam Tak, troszeczkę. ja bym tam, wiesz co, tym samym kantem naszego patyczka wjechała. Pozwól, że tak ci pokażę w powietrzu. O, w ten sposób wybrać. Od góry, tak? Dokładnie. I jest chyba teraz... Dobra, jest ok. To przymrażamy z góry. Tylko jak będziesz uruchamiała światełko, to pamiętaj, żeby w tej części... górnej, tak? Tak. Nie utwardzamy całego paznokcia. Czyli przyciskamy I troszeczkę wyżej. Tak. i tutaj sobie przytrzymujemy. I tak jak przymrażamy sobie tą latareczką, to ile najlepiej, żebyśmy trzymali to? Wiesz co, powyżej 30 sekund, na pewno, około nawet minuty, z racji tego, że jak utwardzimy poniżej tych 30 sekund, to on nie będzie na tyle przymrożony, tylko będzie ta pierwsza wierzchnia warstwa, a pod spodem będzie nam się ten materiał bujać. I cały paznokieć ci się może przesunąć. To nakładamy. Żeby złapać troszeczkę niżej, minimalnie, żeby złapać troszeczkę Nie naszego boli naszej paznokcia. modelki nic? Dobrze. I teraz sobie odwracamy i wyrównujemy to, co nam tutaj... Wypłynęło. Ale z racji tego, że mamy dół nieutwardzony, tylko przymrożoną górę, to spokojnie. Możemy sobie to wyrównywać. Dokładnie. Zgadza się. Także działamy dalej. Jesteś gotowa do Tak, sprawdzenia? tylko nie wiem, czy jeszcze nie wyszedł mi na końcu zagród. Bo jedna strona jest w miarę, a... Tak, ta strona jest gładziutka, tutaj minimalnie. Możesz to wygładzić, ewentualnie później podfrezować, tak jak ja też ci pokazałam. Dobrze, czyli mamy wszystko Tak. zatwierdzone, czyli 30, Z klipsikiem. Dobrze, Potem- to prosimy włożyć. 30 kolejne z samą formą, odklejamy formę i jeszcze 30 I jeszcze do 30. otwarcimy. Dobrze. Czyli jakoś zaciskamy, czy sobie go... Lewa, prawa możesz poruszać od spodu i zaraz ci się ta forma, nie bój się, nie bój się, nie odpadnie paznokieć. Okej. Nie, no ładnie wyszło. Ładnie wyszło. Coś nie coś potrafię? Tak. I teraz jeszcze wkładamy na 30. Na dosuszenie. Dobrze. To musi być usatysfakcjonowana. Tak. Nawet mi się podoba. No. Także kochani, tylko troszeczkę przypiłować, ofrezować ewentualne krzywizny i mamy gotowego paznokcia. Jeszcze mam taki protip dla Was. Jeżeli przedłużymy za pierwszym razem klientce, to możemy sobie na przykład zaznaczyć w jakimś kalendarzu czy w jakimś notesie, jakich dokładnie rozmiarów używałyśmy i potem przy uzupełnieniu nałożyć na górną część formy trochę akrylożelu, dociskamy i mamy uzupełnienie. Dobrze. I teraz możemy sobie to ofryzować. I obroty ustawiamy na 10 czy na 15 na 15, przynajmniej. tak? Jak będzie nas coś tutaj. Proszę krzyczeć. Tak, proszę krzyczeć. Proszę się Nie nie za bać. głośno, żeby nas nie wyprosili. I sobie zmienimy obroty. I na przykład resztę możemy sobie później też normalnie pilniczkiem, tak? Tą Tak, prostą zgadza stroną, się. żeby tam, gdzie nie możemy wyjechać, to... Rysujemy pilniczkę. I teraz tak, najpierw sobie skracamy go, tak? Tylko może składać ją 180. Co frezować? Tak. Ale to mimo wszystko nie jest naprawdę dużo do frezowania. Zwróćcie uwagę, widzowie, również. Mam nadzieję, że jest to widoczne. To naprawdę nie jest dużo. Oczywiście troszeczkę przyfrezujemy, żeby było równiutko, ale uważam, że na pierwszy raz jest laska. Nie ma szans narzekać, naprawdę. Super. No jeszcze nie chwalimy dnia przed zachodem słońca, bo jeszcze pasnokieć nie jest zrobiony do końca, ale idziemy w dobrym kierunku. Tak. I później, jak już sobie go skróciliśmy z długości, boczki, tak? Tak, tak. I teraz pamiętaj, Milenka, możesz sobie obrócić nawet tak. Macie być tutaj wygodnie. Tak. A czy na przykład jak tutaj zauważam, że troszeczkę nam się podlało, mogę sobie to podwadzić patyczkiem skórkę i tam jeszcze sobie... Możesz, jeżeli ci będzie łatwiej, oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że przy kwadracie idą nam krawędzie równo z osią palca, żeby one nam nie opadały zbyt nisko, ale też, że nie były powyżej krawędzi przepiłowane.
I teraz od razu lepiej. Sprawdź sobie też, czy na jednakowej wysokości masz krawędzie. Zmiękczymy? Czy takiego typowego kwadrata? Chyba możemy też zmiękczyć, tak jak było tutaj. Będą jednakowe. Czyli teraz jak skracamy, pochylamy. Tak. I równomiernie z jednej i z drugiej strony. Troszeczkę bardziej połóż. Jeszcze? Bo z powrotem wróciłaś tym filmiczkiem. I teraz mogę sobie tutaj przy skóreczkach to wszystko jeszcze... Tylko jeżeli już jesteśmy tutaj... od razu tak, kąciki. Tak. Żeby oczu nie wydrapała nam dziewczyna, bo ma za ładne te oczy. A czy jak na przykład tutaj widzę takie jeszcze malutkie białe powietrza, mogę sobie jeszcze je frezareczką poprawić? Pozwól, że zobaczę. Czy to raczej pyłek? Wiesz co? Tutaj raczej pyłek. Aha. Zobacz, widzisz, wydłubałyśmy. Wszystko się okej. Jest okej. Jeżeli byśmy chciały zrobić bardziej miękki kwadrat, to ja jeszcze bym odrobinkę tutaj popiłowała. Jeszcze troszkę, tak? Tak. No, chyba że taki klientka sobie życzy. Czyli jakbyśmy chciały jeszcze, to tak samo pod kątem. Tak, tylko odrobinkę, o tak, bardziej. Takim większym. On będzie od razu taki kilogram lżejszy, jak ja to mówię. Ten kwadracik. Widzisz? Z tej strony jeszcze, tak? Tak. Dobra. O, tak. O. Teraz mamy picobello. Elegancko. Teraz jest super, tak? Teraz jest elegancko. Dobrze. I co, błysk czy mat? A spód? Teraz jeszcze robimy, spód. czy później? Tak, teraz, jeszcze tak? spód. Czyli teraz Przepraszam spód bardzo. robimy frezem do ściągania masy. Tak. I teraz, żebyśmy troszeczkę narównali naszego giganta. Nie jest już taki gigant. Ale troszeczkę go musimy stuningować. Bardziej pod skosem. I proszę ocenić. Jest pięknie, proszę Panią. Odpylmy. Pokażmy naszym widzom, że tutaj jest gładziutko, że tutaj nie ma co pod spodem więcej frezować. Gładko z jednej i z drugiej strony. Ładną mamy linię włosa. Czyste, oba paznokietki, jeden i drugi. No i trochę dłuższe, ale jest okej, kochani. Nie rzuca się oczy. To jeszcze zmatowimy? Tak. Dobrze. Mamy zmatowiony paznokieć, bo koleżanka jaki setup? Nakładamy top matowy. Matowy? Matowy? Tak? Matowy. Matowy, dobra, nie ma sprawy. Jak sobie stryjenka życzy. Nakładamy matowy. Zaskoczyłaś mnie tym matem, myślałam, że będzie błysk. Nie no, już niech chociaż top będzie taki. Jak długoś się nie udało, to chociaż top zróbmy taki sam. To tym bardziej właśnie dobrze, że zmatowiłaś, bo jest to top bez warstwy lepkiej, Tak. prawda? I przemyjemy sobie teraz cleanerem 2, żeby te paproszki wszystkie zniwelować, żebyśmy się ich pozbyli. No aż po prostu jestem dumna z niego. Teraz wszystkie klientki będzie, proszę kwadraciki. Tak. Dobrze. I sobie nałożymy top stracciatella. No i sprawdzamy. No, jest ładnie, skórki nie są zalane, tylko troszeczkę nam, widzisz, taki brzuszek się zrobił. Na końcu. Na końcu to możesz użyć pędzelka 007 i troszeczkę podciągnąć. Tutaj przy wolnym brzegu odrobinkę łamie i taki brzuszek mam. To się wyklepie. To się wyklepie 7. Naszym agentem specjalnym, tak, do góry. Podniesiemy. Widzisz różnicę, Milenka? Tak. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Tak, teraz jest super. No i utwardzamy. Zapraszamy do lampy. Tak, zapraszamy do suszenia. Mamy to! Brawo! Brawa dla Ciebie. I mamy górne formy za sobą. I trudne było? Nie. Nie było trudno, ale no, na początek jest co robić przy tym. Co innego. Tak. Na Na początku jak było... nie pracowałaś jak No pierwszy raz miałam z tym styczność, także jest wow. Inna Jest to- formuła. Tak. Musimy tak. wyczuć troszeczkę ten produkt, prawda? Dokładnie. Pod pędzelkiem, jak nam pracuje. Ale przekonałaś się do górnych form? Będziesz na nich pracować? Myślę, że tak.
że tak, tylko to jest kwestia takiego właśnie się wdrożenia w to i wtedy już będzie szło z górki po Tak, prostu. same koleżanki, Tak. rodzina cała, wszyscy będą wchodzić Tak. w górnych formach. Jeden rusek, drugi Tak. kwadrat. Każdy coś będzie miał. Także no, górne formy za nami. Mam nadzieję, że spodobał wam się, bo nam się spodobał. Tak, bardzo. Nam się spodobał. Mam nadzieję, że wam również się spodobał odcinek i że polubiliście się z nami, tak jak my lubimy dla was przekazywać wiedzę. Razem z Milenką tutaj zaprezentowałyśmy, pokazałyśmy, co potrafimy. I tak, do zobaczenia. Koniecznie subskrybujcie kanał, łapki w górę. No i do zobaczenia.